No i witam Was w kolejnym odcinku Stodoła Garage. A dzisiaj, jak widać na załączonym obrazku, zajmiemy się naprawą sprzęgła. No i dobra, zaczynamy składanie. Od czego trzeba zacząć? Poza umyciem tego wszystkiego, co jest rzeczą oczywistą, musimy wiedzieć, która jest tarcza pierwszego stopnia, która jest drugiego stopnia. I tak, drugi stopień jest odpychany bolczykami. Czyli jak tutaj macie ślady, no to widzicie, po bolczykach są ślady, czyli to jest tarcza drugiego stopnia. A z kolei, jeżeli chodzi o tarczę pierwszego stopnia, to ona jest odciągana tutaj śrubami, skręcona. I zobaczcie, że ona z drugiej strony wygląda zupełnie inaczej. Jeszcze zanim zaczniecie sobie rozbierać w ogóle sprzęgło, tak naprawdę, to warto sobie oznaczyć te tarcze, w jakiej pozycji były. U mnie o tyle to było dobrze, że widzicie, tu mam dwójeczkę, tu mam trójeczkę. I te numerki były ze sobą zgrane i gdzieś tutaj na obrocie tarczy mam gdzieś to, że tak powiem, tutaj oznaczone. Żeby to oznaczyć sobie, jak przy rozkładaniu macie, no to wystarczy sobie napunktować wszystko, że tak powiem, później zgrać i będzie na pewno w porządku. Czyli teraz bierzemy tarczę pierwszego stopnia i układamy ją na dwóch po prostu sobie jakichś kołeczkach, żeby stała, że tak powiem, w powietrzu. No i jak tarczę umieścicie sobie na klockach, to pamiętajcie, żeby te klocki ułożyć tak, żeby mieć dostęp tutaj do tych otworów na śruby. Następnie kładziecie sobie te podkładeczki termiczne. Postarajcie się je ułożyć na środeczku, żeby były po prostu równo. I zakładacie po prostu na to sprężyny. Tylko co do sprężyn, to muszę Wam powiedzieć jedno. Warto je sobie ułożyć tak, jak widzicie, wszystkie, że tak powiem, obok siebie, żeby sprawdzić ich po prostu wysokość w stanie spoczynku. I teraz jak widzicie, u mnie tutaj te różnice nie są za wielkie, tylko o tutaj ta sprężynka jest troszkę niższa, ale ogólnie takie ułożyłem, że tu są najwyższe, niższe i najniższe. Najprawdopodobniej sobie złożę którąś po prostu z tych, te dwie sobie w ten sposób. I chodzi o to, że staram się te sprężyny nie układać, że tak powiem, bez sensu, tylko po prostu tak jak one są wysokościami, to układam je sobie po przeciwnych stronach, po prostu na krzyż, żeby te wszystkie sprężynki, że tak powiem, z każdej strony generowały tą samą siłę, żeby gdzieś to się wszystko, że tak powiem, sumowało, żeby nie było po prostu, że z jednej strony są te sprężyny dłuższe, a z drugiej strony krótsze, więc rozkładam to sobie na równo. Czy te sprężyny podlegają wymianie? Ogólnie, generalnie te sprężyny, jeżeli są zużyte gdzieś tam mocno skorodowane, to tak, wtedy podlegają wymianie. Jeżeli chodzi o, że tak powiem, ich długość, że tak powiem, taką nominalną, to nie mam pojęcia, jaka ona jest. Może jak znajdę taką informację, to Wam gdzieś tam w opisie filmu to po prostu wrzucę. Ale te sprężyny ja po prostu nie kwalifikuję w tej chwili do wymiany. To nie ma najmniejszego sensu. Wstawiam je po prostu, tylko układam wszystko równomiernie, żeby ta tarcza się odsuwała z tą samą siłą z każdej po prostu strony. I wszystko będzie w porządku. Więc układam te sprężynki, na to nowe podkładki termiczne na te sprężyny i zakładamy tutaj tarczę stopnia drugiego. I co do ułożenia samych sprężyn, pamiętajcie, żeby umieszczać te sprężyny dokładnie na środku tych podkładek, bo czasami widzę coś takiego, jak rozbieram te sprzęgła, że sprężyny stały tak. Po prostu to widać po odcisku na tej tarczce termicznej, że po prostu ta sprężyna normalnie była w rzeczywistości, zobaczcie, oparta o blok gdzieś tam, przepraszam, o tą tarczę. Tak nie powinno być. One mają być tarczki na środku i sprężyna musi być umieszczona na środku tarczy. Pamiętajcie, że po prostu ten pierwszy stopień, no czasami gdzieś tam może się dość mocno nagrzać i ta temperatura idzie na sprężyny.
Wyższa temperatura dla sprężyn jest po prostu szkodliwa najzwyczajniej w świecie i te sprężyny tracą swoje właściwości. I właśnie zdarza się tak, że nawet te sprężyny, czasami zdarza się, że są normalnie fioletowe, już nie mówiąc o docisku, ale tutaj docisk na szczęście nie jest fioletowy, czy coś tam, nie był przygrzany, także dlatego jeszcze o te sprężyny właśnie się nie martwię. Ale pamiętajcie, żeby właśnie bardzo precyzyjnie to po prostu sobie ułożyć. Więc teraz rozkładam podkładeczki na sprężyny i osadzam na tym tarczę stopnia drugiego. No i tarcza drugiego stopnia jest na miejscu. Wszystkie podkładeczki są równiutko ułożone. To czas na założenie tarczy drugiego stopnia. I zobaczcie na tą tarczę. Widzicie? Ona ma taką, że tak powiem, nierówną piastę. Chodzi o to, że z jednej strony wystaje mniej, z drugiej bardziej. I tą, która wystaje bardziej, zakładamy do przodu ciągnika, czyli do silnika, można je powiedzieć. Jak to macie ułożone w ten sposób, to po prostu ta wystająca piasta ma iść tutaj w tym kierunku. Tylko że zanim założycie sobie tutaj tą tarczę, to trzeba wziąć szmatkę, benzynę ekstrakcyjną lub inny, że tak powiem, preparat do odtłuszczania. Może to być jakiś brake cleaner czy innego tego typu rzeczy. Po prostu na szmatkę sobie przetrzeć tą tarczę, żeby ona była na pewno w 100% odtłuszczona. I na to zakładamy tarczę sprzęgłową drugiego stopnia. I jeszcze co do tarczy drugiego stopnia, to pamiętajcie, że to jest ta z tym większym otworkiem, tak? No i tarcza już można je powiedzieć założona. Jeszcze co do ustawienia tarczy, to pamiętajcie, żeby ją ułożyć równiutko. Jak macie stary docisk, tak jak ja, to po prostu układacie tą tarczę, że tak powiem, w starym śladzie pracy. Jak ułożycie ją równo, to nie będzie problemów z włożeniem tego na wałek przy spławianiu po prostu skrzyni biegów z silnikiem. Jak już to zrobicie, no to teraz bierzecie tą, że tak powiem, górną pokrywę, górną tarczę, odtłuszczacie od razu, odwracacie i montujecie całą tutaj górę, uzbrajacie. Najpierw założymy sobie tutaj te sprężynki, które odpowiadają nam za trzymanie łapek. No i teraz co do samych tych sprężynek, co warto sobie wiedzieć? Sprawdzić, czy tutaj w miejscu pracy, gdzie współpracuję sobie z łapką, czy tutaj nie macie jakichś nadmiernych wytarć, czy nie ma po prostu najzwyczajniej w świecie ta sprężynka tutaj z użycia. U mnie, jak widzicie, tylko jest taki delikatny śladek, także to w niczym nie będzie przeszkadzało. Żeby umieścić te sprężynki, pamiętajcie, że każda sprężynka jest umieszczona między tymi bolczykami. To wystarczy po prostu sobie wziąć kombinerki i powpasowywać je wszystkie w otwory. Sprężynki są na miejscu. Pamiętajcie, żeby ich nie wbić za głęboko, bo one mają tutaj, widzicie, specjalne zatoczenie i miejsce, w którym mają siedzieć, bo zobaczcie, że na przykład możecie zrobić taki numer, że wejdzie Wam, że tak powiem, głębiej. Da się to zrobić i zobaczcie, tu już Wam wystaje ta sprężynka i to nie jest pożądane. To ma być tutaj, o, w tym miejscu, bo jeżeli wyciągniecie ją za daleko, to będzie Wam się opierać o tarczę i może spowodować to uszkodzenie tej tarczy. No to teraz czas na łapki. Ja zakładam łapki najpierw od stopnia pierwszego, czyli te właśnie z kapturkami. Ja sobie te kapturki zawsze delikatnie smaruję. Nie mówię, że tutaj ma być nawalone nie wiadomo ile tego smaru, ale delikatnie te kaptureczki sobie zawsze smaruję, zakładam i oczywiście łapki. Co do samych łapek, no to łapki, jak widzicie, są też z otworkiem, czyli to są te właśnie od tego stopnia pierwszego i bez otworu te, które są od stopnia drugiego. Jak widzicie, tu jest nawet miejsce po bolczyku, który ją delikatnie tutaj wytarł. Co do samych łapek, ich zużycie, tak? No na pewno trzeba sprawdzić tutaj tą powierzchnię, też czy ona jest bardziej zapolerowana, czy może jakoś wytarta dziwnie. No i generalnie nowych łapek wysokość nie jest mi znana, ale łatwo to określić, bo one zawsze tutaj są na końcu zaokrąglone. I jeżeli już u Was tego zaokrąglenia
nie ma, no to znaczy, że ta łapka jest trochę już zużyta, bo one tutaj zawsze mają takie wyokrąglenie, nie są na kant po prostu ścięte. Jeżeli już u Was właśnie to wyokrąglenie zniknie, no to znaczy, że już taka łapka powinna być wymieniona. No i teraz, żeby założyć łapkę, to wystarczy, zobaczcie, tylko ją whaczyć w sprężynę, włożyć w ten bolczyk, ustawić w ten grzybek, kapturek. Tylko go wcześniej po prostu delikatnie przesmarować. I jak założycie 3 łapki, to wszystko umieszczacie w odpowiedniej pozycji już na całym zestawie sprzęgła. No i tarcza jest na miejscu. Pamiętajcie, że łapki muszą się zgrywać tutaj z tymi, że tak powiem, prowadzeniami. I otworki oczywiście też muszą się zgadzać. I teraz potrzebujecie tych długich śrub, które mają podcięcie z jednej strony. U mnie to są w ogóle, zobaczcie, zwykłe śruby 8,8, po prostu ścięte i zdają tutaj egzamin. I teraz, żeby to wszystko ze sobą skręcić, to niestety, ale musicie to wszystko ścisnąć. I dla mnie tutaj z pomocą przychodzi po prostu ściągacz od tulei i zamiast tutaj tej końcówki do tulei po prostu sobie przełożę pręt, zbrojeniówka zwykły. Z kolei pod płytę podłożę tutaj sobie 2 nasadki z jednej i z drugiej strony. Wszystko skręcam do takiego momentu, że mógł po prostu przełożyć tutaj śruby i to wszystko ze sobą skręcić. Oczywiście jeszcze zanim założyliście tarczę, to pamiętajcie o tym, żeby ją odtłuścić, jeżeli wcześniej tego nie zrobiliście. I oczywiście jak już ułożycie tarczę i zaczniecie to wszystko sobie powoli ściskać, to upewnijcie się, czy wszystkie podkładeczki na pewno są na swoim miejscu. No i dobra, wszystko już ściśnięte, już będę w stanie tutaj złapać te śruby. Pamiętajcie, że jeżeli robicie to w ten sam sposób co ja, to pamiętajcie, żeby ułożyć wszystko idealnie w linii, bo te sprężyny naprawdę są twarde i tutaj dość spore siły działają, żeby Wam to wszystko przypadkiem nie zjechało gdzieś i nie wyskoczyło. Ten sposób nie jest idealnie bezpieczny, no ale skuteczny. I teraz co do jeszcze samych śrub, ja je delikatnie przesmarowuję po prostu olejem. Raz, żeby nie korodowały, a druga sprawa, żeby nie chodziły tutaj w tych miejscach po prostu na sucho. Na to idą podkładki. Jak dociągniecie łapkę, to tutaj idzie podkładka płaska. I wszystko jest zakończone 2 nakrętkami. Pamiętajcie, że to jest regulacyjna, która idzie na podkładkę, a później idzie ta wąziutka, która idzie jako kontra. Wszystko ze sobą łapiecie i już praktycznie tutaj ten zestaw sprzęgła mamy złożony. No i okej. Wszystkie śrubki na miejscu wraz tutaj, jak widzicie, z nakrętkami regulującymi i śrubami kontrującymi. No i teraz do jakiego momentu to nakręcamy? Do takiego, żeby po prostu dało się nakręcić jedną i drugą nakrętkę. I cóż to za podkładki? Cóż to za wymysł mój? No po prostu zanim sobie jeszcze zluzujecie ściągacz, to zobaczcie, ja podkładam właśnie podkładki, żeby te łapki się, że tak powiem, za mocno nie cofnęły. Ze względu na to, że uprości mi to po prostu montaż w kole zamachowym na silniku. I teraz luzujemy zupełnie ściągacz i go ściągamy i zajmiemy się łapkami od 2. stopnia. No i teraz łapki 2. stopnia. Po pierwsze, to macie tutaj 1, 2 i 3 otwory. I jak widzicie, tu już jeden bolczyk u mnie siedzi. Co do samych bolczyków. Bolczyki należy sprawdzić, czy przypadkiem tutaj nie mają krawędzi, o którą możemy się najzwyczajniej w świecie zaczepić. Czy one nie są po prostu zużyte. Jeżeli są gładkie, to jak najbardziej nadają się do wstawienia. I teraz zauważcie, że one mają tak jakby 2 strony. Widzicie? Tu jest wyokrąglone, tu jest płaskie. Więc tymi płaskimi elementami, kierunkami, że tak powiem, wrzucamy to do otworków. I teraz tak samo jak przednio po prostu zakładamy łapkę. I teraz trzeba przewlec tutaj śrubki i to wszystko skręcić.
No i teraz montaż tych śrub w samej łapce. Jak widzicie, ona jest z jednej strony wycięta. A jest wycięta dlatego, że zobaczcie, jak zajrzymy sobie tutaj od dołu, to widzicie, te wycięcie jest skierowane do środka sprzęgła. Ze względu na to, że tutaj wchodzi kryza koła zamachowego. I gdyby była założona na odwrót tą stroną tutaj, to niestety, ale już byście nie włożyli tego wszystkiego w koło zamachowe. Dlatego te śruby są po prostu podcięte. Czyli teraz podciętą stroną do środka sprzęgła wkładamy po prostu, jak widzicie, na miejsce i na to idą takie śmieszne podkładki, a konkretnie po prostu kamienie sprzęgłowe. I musicie zwrócić uwagę, czy te stożki nie są wyjechane. Najprościej po prostu obejrzeć stare łapki i zobaczyć, czy one dotykały tylko tutaj w tych punktach, czy gdzieś jeszcze się opierały Wam na tej powierzchni. Jeżeli gdzieś się opierały na tej zewnętrznej, że tak powiem, powierzchni, to znaczy, że te kamyczki są zużyte. Zakładacie ten kamyczek i na to oczywiście nakrętka regulacyjna. Wszystko sobie skręcacie do momentu, aż właściwie się prawie Wam gwint skończy, tak żebyście po prostu mogli to, że tak powiem, ruszyć później bez problemów. Dokręcacie sobie do oporu. To nic, że tutaj gwint wystaje, bo pamiętajcie, że te łapki będziemy tylko i wyłącznie już, że tak powiem, luzować. Iść, że tak powiem, na zewnątrz. Więc po prostu do końca regulacji najlepiej jest to sobie wstępnie skręcić, żeby później na kole zamachowym już to wszystko ładnie wyregulować. Okej. Wszystko już mamy złożone, przygotowane, gotowe do włożenia w koło zamachowe. Jeszcze tylko powiem, te bolczyki też sobie możecie delikatnie przesmarować, tak samo jak tutaj te powierzchnie. Ja tutaj delikatnie smarku grawitowego dałem tak samo na te bolczyki. No słuchajcie, no czy to smarować, czy nie? No dwoje, że tak powiem, babka wróżyła. Ja uważam, że lepiej jest delikatnie to posmarować. To się nigdzie na sprzęgło nie dostanie, tylko najwyżej na zewnętrzne części. Bo te bolczyki, jak widzicie, one są tutaj w tych miejscach, one już są poza tarczą. Nawet jak tam delikatnie po prostu to posmarujecie, to Wam wszystko powinno wypłynąć dosłownie na zewnątrz. I to nie zasmaruje Wam, że tak powiem, tarcz sprzęgłowych, chyba że nawalicie tego oleju nie wiadomo ile. No dobrze, zestaw sprzęgła jest złożony, przygotowany. To teraz zabierzmy się za koło zamachowe. No ale co robić w kole zamachowym? Przecież tu się nic nie dzieje, tu się nic nie psuje. Oczywiście na sprzęgło tutaj miejsce mamy, wszystko jest ok. Ale zobaczcie na mój wieniec. Nieźle zjadło zęby. Więc w tej chwili zajmiemy się tym, żeby ten wieniec wymienić. No i wieniec zdjęty z koła zamachowego. Użyłem do tego 2 palników. Robiliśmy to w 3 osoby, żeby ten wieniec stąd ściągnąć. Bo te palniczki są po prostu troszkę za małe, bo po prostu trochę długo, że tak powiem, to trwało i koło też zaczęło się delikatnie po prostu podgrzewać. No co spowodowało utrudnienie ściągnięcia, bo jak dobrze to nagrzejecie, to ten wieniec powinien sam po prostu spaść dosłownie z tego koła zamachowego. I teraz pewnie się zastanawiacie, dlaczego to się tak fajnie obraca i ja sobie tym kręcę. Bo tu stoi na zwykłej piaście samochodowej. Zobaczcie, tam pod spodem jest piasta samochodowa normalnie. Tutaj włożyłem, jak widzicie, tulejkę. Nie wiem, czy to jest tulejka z podnośnika z 30 albo z 60, nie wiem dokładnie. Po prostu pasowała mi na średnicę, żeby mi to koło się nie zsunęło z tej piasty, bo ta piasta ma taką wypustkę i po prostu tutaj wszystko ładnie siedzi i się nic nie przesuwa. Więc teraz trzeba porządnie nagrzać nowy wieniec. Oczywiście znowu trochę piecem, trochę palnikami podgrzejemy to porządnie i ten wieniec sam się tutaj po prostu wsunie. Tak samo jak jest przy montażu na przykład jakiś tam łożysk, nawałki czy coś tam, jak już wiecie pewnie z poprzedniego filmu, że bez problemów to po prostu się tutaj wsunie. Jak się schłodzi, to się ładnie obciśnie i będzie funkiel, nówka, wieniec. Przed założeniem wieńca pamiętajcie, żeby w ogóle całą tą powierzchnię odtłuścić. Uważam, że to powinno być suche, czyściutkie do założenia nowego wieńca, żeby tutaj nie zakładać tego na żaden olej.
czy jakieś inne smary, chociaż też olej powinien ułatwić montaż, ale z drugiej strony pamiętajcie, że ten wieniec działa tylko i wyłącznie na tarcie, więc tutaj po prostu mi się wydaje, że używanie jakichkolwiek lubrykantów może tak naprawdę spowodować to, że ten wieniec może nam się obrócić. No i słuchajcie, wieniec został zamontowany. Co musicie wiedzieć o wieńcu? Wieniec, żeby go założyć tutaj z powrotem, musicie nagrzać od 190 stopni do 240 stopni. I on praktycznie sam się nasuwa. Ja tutaj się przyznaję, że wpadłem lekko w panikę, jak widzicie, bo wydawało mi się, że tutaj ta płaszczyzna nie weszła, że nie jest równo. No i wpadłem trochę w panikę i złapałem za młotek i uderzyłem go tutaj, jak widzicie, 3-4 razy, żeby na pewno doszedł, ale się okazało, że po prostu on doszedł już i po prostu tak ma siedzieć. Więc teraz taki nowy wianuszek wraz z tym kołem zamachowym montujemy na silniku. Zanim zamontujemy to koło do silnika, to warto jest sobie od razu wyciągnąć łożysko. Ja to użyłem tutaj młotka bezwładnościowego, jak widzicie, z taką fajną nasadeczką, która tutaj pięknie pasowała, i to łożysko wyrwałem. Teraz trzeba po prostu założyć nowe. A jeżeli chodzi o nowe łożysko, to jest 6304. One u mnie było kryte z obu stron. Jak widzicie, jest tutaj mało smaru. Tylko z tamtej strony ono jest delikatnie, jak widzicie, przesmarowane. Więc po prostu dopcham tutaj smaru i wbijam je tutaj na miejsce. No i okej, łożysko jest podporowe osadzone, ale jeszcze zapomniałem wspomnieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, bo ja tutaj remontuję cały ten silnik i w ogóle. I właśnie, po co w ogóle te koło zamachowe ściągacie? Chodzi o to, że jeżeli macie uszczelnienie labiryntowe, tak jak u mnie, to jeszcze można się pokusić o, że tak powiem, zostawienie tego w spokoju. Jeżeli tutaj nie macie żadnych wycieków, ale jeżeli macie tutaj simmering, to od razu Wam powiem, że po prostu zwalacie właśnie całe koło zamachowe po to, żeby ten simmering tutaj po prostu wymienić i założyć go nowego. Jeżeli tego nie zrobicie, no to fakt, że z koła zamachowego od strony silnika tego oleju na tarczę może się dostać niewiele, ale zawsze może, bo to będzie z dzwonu po prostu skapywać i gdzieś tam Wam zaolejać te sprzęgło. Więc po prostu warto sobie właśnie zdjąć całe koło zamachowe i wymienić uszczelnienie. Właśnie tak jak mówię, jeżeli macie simmering, to jest do wymiany od razu. A w większości przypadków to zdarza się tak, że Wy nawet nie wiecie, co macie, bo po prostu rozbieracie to pierwszy raz. Więc po prostu też warto zdjąć sobie te koło i zobaczyć w ogóle, co macie. Czy macie labirynt, czy macie simmering. Najzwyczajniej w świecie. No ale dobra. Ja zakładam koło zamachowe już na miejsce. I właśnie o tyle jest fajnie z tym kołem zamachowym, że możemy je założyć tylko w jednej pozycji i pamiętajcie, że zakładacie na ten kołek ustalający i musicie zobaczyć, czy przypadkiem to się gdzieś Wam nie rusza, czy nie jest ten kołeczek rozbity, bo tutaj ma się to trzymać po prostu na sztywno. No i okej, koło zamachowe już siedzi na kołku ustalającym. To czas na przykręcanie śrubek. Pamiętajcie, że te śrubki to nie są takie, że tak powiem, śrubki z pierwszej łapanki, bo pamiętajcie, że te śruby idą, zobaczcie, aż tam do pierścienia oporowego. Czyli wchodzą nam normalnie do komory silnika. I żebyście przypadkiem tutaj nie wstawili za długich śrub, bo zablokujecie po prostu sobie silnik, to jest raz, i uszkodzicie sobie panewkę oporową, to jest 2. No i teraz tak, 6 śrubek, 3 takie podkładeczki. Podkładeczki, jak widzicie, są od razu obgięte lekko, żeby było łatwiej te koło zamachowe tutaj zabezpieczyć. Więc teraz przyłapujecie sobie śruby i dokręcacie je z siłą 100-120 Nm. Pamiętajcie, żeby to robić też stopniowo, sobie po przeciwnych stronach, jak dosłownie z dokręcaniem
kół w samochodzie. Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Każdą śrubę pamiętajcie, żeby delikatnie sobie posmarować olejkiem, żeby tarcie przypadkiem na gwincie Wam nie fałszowało momentu dokręcania, tak jak jest z dokręcaniem stóp korbowodów czy stóp głównych, tak? Podpór głównych, żeby te śrubki po prostu sobie lekko się wkręcały. I pamiętajcie, że wszystkie mają się tak po prostu wkręcić Wam dosłownie palcami aż do samego koła i teraz dopiero bierzecie klucz i dokręcacie sobie na te 100-120 N. Tylko mówię, zróbcie to po prostu sobie również stopniowo po prostu, żeby to wszystko równo dociągnąć. Po przeciwnych stronach po prostu jedziecie po kolei wszystkie szpileczki i obginacie od razu podkładki po dokręceniu. No i wszystko ładnie udało się zabezpieczyć. No to co? Teraz czas włożyć cały zespół sprzęgła wraz tutaj z tarczą pierwszego stopnia. Oczywiście najpierw odtłuszczacie wszystkie powierzchnie, zarówno te tutaj od zestawu, jak i te w kole zamachowym. No i teraz trzeba po prostu umieścić tarczę. I ja po prostu sobie tę tarczę zawieszam na rurce, która mi pasuje po prostu w łożysko. Zakładam tarczę i zakładam cały zespół sprzęgła. I jeszcze co do samej tarczy, to pamiętajcie, żeby założyć ją tym wypustem do silnika, tym bardziej wystającym. Obie tarcze po prostu wchodzą do silnika. I teraz widzicie, już mi się ta tarcza jako tako oparła i mogę właśnie włożyć cały zespół bez problemów, bo ta tarcza mi już nigdzie stąd nie wypadnie. No i wszystko już siedzi na swoim miejscu, można by powiedzieć. No i pamiętacie, mówiłem, że Wam poznaczone? Widzicie, takie dwie delikatne po prostu kreseczki. I tutaj są te tarcze z tymi numerkami 2, 3, tak? I wszystko siedzi dokładnie na swoim miejscu. No i teraz powiem Wam, że wszystko założyłem. Musiałem to zdjąć z powrotem. Bo jak zobaczyłem te śruby, to się po prostu załamałem. Nie wiem, czy to dobrze uda mi się pokazać, ale one są wszystkie naprawdę ładnie przeciągnięte. No. Normalnie są zjechane te gwinty ostro, nie? No słabo to na kamerze, szczerze mówiąc, widać. Na gołym okiem to jest po prostu masakra. Tutaj po prostu nawet próbowałem je wkręcić w te otwory, to się nie dało. No i musiałem niestety zdjąć wszystko, gwintowniczek, przejechać wszystkie otworki. Delikatnie je nawet pogłębiłem, bo w tej chwili zastosuję trochę dłuższe śruby, zobaczcie. Przemierzyłem je, wszystko jest ok, wszystko wejdzie. Tylko jak zmieniacie śruby, to żebyście nie zrobili takiego numeru, że a tę sobie wymienię, tą sobie wymienię, a tą zostawię starą, bo jest dobry gwint. Nie, jak wymieniacie to po prostu komplet i wszystkie dokładnie tych samych długości i nawet tych samych twardości, żeby były. Bo jak wstawicie sobie dłuższą, krótszą, to będziecie mieli po prostu niewyważone koło zamachowe. Więc ja teraz biorę nowe podkładki i przyłapuję na wszystkie śruby. No i wszystkie śrubki są przyłapane. Dwie dokręcam, tak że tak powiem, trochę mocniej kluczem, ale tarcza, zobaczcie, jest jeszcze delikatnie rozjechana. A i widzicie, jak tu mało brakuje? Właśnie przez to, że tutaj są wrzucone te podkładki i łapki nie pozwoliły się cofnąć tarczy. Mówię, można to skręcić śrubami, ale ja wolę to robić w ten sposób. No i teraz, jak już macie wyciągniętą tą rurkę, czy coś, na czym wisiała tarcza, no to zobaczcie, teraz trzeba łożysko ustawić dokładnie na środku tarczy, a właściwie to tarczę na środku łożyska. I wtedy wszystko już macie w porządku. I możecie stopniowo po prostu dokręcać te śruby. Starajcie się to robić po obrotku, czy tam po pół obrotu, dookoła objeżdżać, aż Wam ta tarcza dojedzie po prostu do koła zamachowego. A śruby dokręcacie na 13-15 Nm i to w zupełności tutaj wystarczy, żebyście nie poprzeciągali gwintów, jak tutaj były. No i wszystko jest dokręcone. To teraz co dalej? Co, sprzęgło macie złożone, już ładnie, pięknie. I co, koniec roboty? No niestety nie. Teraz trzeba zdemontować sobie łożysko wyciskowe.
To jest raz, a druga sprawa, musimy zdemontować cały wycisk, wałeczki i wymienić tutaj uszczelnienia. To jest bardzo ważne, bo w przeciwnym razie sprzęgło Wam w dość krótkim czasie może się po prostu ponownie zalać smarem, a właściwie olejem ze skrzyni biegów. Więc teraz rozbierzemy sobie tutaj cały wycisk i ściągniemy cały ten dekielek. Jak widzicie, tutaj z prawej strony ciągnika, jesteśmy z prawej strony, od strony dźwigni hamulca, musimy rozbezpieczyć tutaj ten sejgerek. Jak go sobie rozbezpieczymy, to cały ten wałeczek po prostu wybijamy, bo on tutaj nie jest niczym skręcony, on tu siedzi tylko na klinie. Jak wysunie się Wam na tyle, żebyście mogli wyjąć sam klin, to go wyciągacie i wysuwacie cały wałek po prostu sobie na zewnątrz. Mówiłem, tutaj siedzi klin, jak widzicie już wysunąłem ten wałek, wyciągacie klin i teraz cały wałek Wam się bez problemów wysunie na zewnątrz i będziecie mogli wyciągnąć tutaj widełki. A właściwie to te widełki, zobaczcie, same nam praktycznie spadną. I mamy już jedną część rozłożoną. Teraz sobie tutaj od zewnątrz jeszcze odkręcę, bo nie odkręcałem tutaj tego dekielka. On jest mocowany tutaj na 2 śruby, żeby zdemontować tutaj tą oto rurkę. Następnie tutaj rozbezpieczymy śruby, sprężyny. Sprężynki rozbezpieczamy i możemy zdjąć tutaj cały ten wycisk sprzęgła wraz z łożyskiem oporowym. No i jak sobie wyhaczycie sprężynki, to wycisk możecie cały zdjąć. Jeszcze zanim go zdejmiecie, to sprawdźcie, czy tutaj nie ma luzu. U mnie ten luz jest tutaj, co prawda niewielki, ale będę musiał przemyśleć, czy przypadkiem nie wymienić tutaj któregoś z tych elementów. I chyba w tym przypadku będzie to niestety całe prowadzenie, no bo jest tutaj, czuję pod palcem przez rękawiczkę nawet, że jest zużycie. Więc pewnie ten element cały będziemy wymieniali. No ale to za chwilę. Najpierw odkręcimy sobie tutaj jeszcze ten dekielek. 4 śrubki, 8. Odkręcamy. Dekielek jak sobie odkręcicie, to jak widzicie, tu jest pierścień kolejny zabezpieczający Seigera. Również go musimy zdjąć. Następnie odkręcamy kolejnych 6 śrub, 8. No i dobra, wszystko jest poodkręcane. No to teraz możemy zsunąć sobie powolutku tutaj tą 8, żeby dobrać się po prostu do łożysk i uszczelnień. No i 8 zdjęta. Jak Wam nie będzie chciał wyjść ten wałek, to są na to 2 metody. Albo podgrzać samo łożysko palniczkiem, spróbować. Albo druga metoda to jest po prostu delikatnie to wszystko odsunąć, tak żeby podeszły Wam jakieś cieniuteńkie listeweczki i po prostu delikatnie ten wałeczek sobie po prostu stamtąd wybić. On nie powinien wychodzić opornie, że tak powiem, ale delikatnie sobie po prostu można tutaj w sam środeczek, pamiętajcie, żeby tylko w sam środek tutaj puknąć i powinno to wszystko wyjść. Ja użyłem po prostu listewek. Do składania pewnie będę musiał nagrzać łożysko, żeby to wszystko porządnie złożyć, ale to do tego przejdziemy później. I tutaj już mamy pierwsze uszczelnienie skrzyni, ale drugie znajduje się tutaj pomiędzy wałkami, więc musimy wyciągnąć wałek 2. stopnia niestety, aby się do tego wszystkiego dobrać. A niestety, żeby się do tego dobrać, to jak widzicie musimy zdjąć całą pokrywę. Tutaj wielkiej filozofii nie ma, bo odkręcamy tutaj dźwignię od wybieraka skrzyni biegów, odkręcamy 4 śruby od samego wybieraka i następnie odkręcamy całą pokrywę wraz z tymi śrubami mocującymi pokrywę do tylniego mostu. No i musimy wybrać same wybieraki. Pamiętajcie o tym, że tutaj na wybierakach są, jak widzicie, kuleczki.
Ja sobie przyklejam zawsze magnes neodymowy i te kuleczki mi nigdzie raczej nie uciekną, chociaż też się czasami potrafi zdarzyć, że mogą uciec. Ale pamiętajcie, żeby tych elementów nie pogubić i pamiętajcie, że w tym środkowym wybieraku jest ten wałeczek. No i teraz tutaj mamy śrubki i te śrubki należy odkręcić. Najłatwiej jest to zrobić tutaj od przodu, ale potrzebujemy dość długiego klucza, jak widzicie, nimbusowego, żeby to odkręcić. Więc odkręcamy te 3 śrubeczki i wyciągniemy zaraz cały wałek. No i jak już sobie odkręciliście, no to wałeczek i tak Wam nie wyjdzie, przynajmniej nie 2. stopnia. Trzeba go wyciągnąć razem z wałkiem 1. stopnia. I właśnie dlatego należało otworzyć tutaj całą pokrywę. I teraz tak, jak macie odkręconą tą obudowę, to tutaj macie łożysko od wałka 1. stopnia. I teraz pomiędzy wałkiem 1. stopnia, tak, a z kolei górną choinką mamy tutaj złożenie igiełkowe. Albo ewentualnie same wałeczki. Więc teraz trzeba delikatnie, powolutku wybijać cały ten wałek stąd i uważać, żeby te igiełki, czy też te złożenie Wam się nie rozpadło. No i tak powoli sobie to wybijacie i teraz widzicie, już widać u mnie są same gołe igiełki. I już one w ogóle tak dziwnie lekko pod kątem stoją. Czyli albo sama, że tak powiem, bieżnia, czyli wałek i jeden i drugi jest lekko podtarty, ale zwykle to po prostu tutaj najszybciej się zużywają igiełki, chyba że właśnie dojdzie już Wam do obrócenia się któryś z tych igiełek, bo jak widzicie one już są delikatnie właśnie pod kątem. I dlatego właśnie i dobrze i niedobrze, że musimy niestety wybić cały ten wałek, żeby to wszystko zrobić tak jak należy. No i właśnie przy okazji od razu zawsze wymieńcie sobie czy te igiełki, czy te złożenie. Bo jak to Wam stanie bokiem, to wtedy dopiero macie, że tak powiem, masakrę. Więc ja to teraz sobie złapię trytytką, żeby mi nigdzie nie uciekło, a później je wszystkie wyłapię, jak już zdejmę wałeczek. No i ja mam wszystkie świnki połapane. Musicie wiedzieć, że powinno ich być tutaj 23 sztuki. Jeżeli chodzi o ich wymiar, tutaj nie będę się zagłębiał, po prostu Wam wpiszę gdzieś tam w opisie filmu na pewno. Tak samo numer katalogowy, nawet Wam tego pewnie wrzucę i pozostałych ogólnie części, które tutaj są po prostu do tego, że tak powiem, manewru potrzebne. I teraz jak widzicie już u mnie tutaj te wałeczki wszystkie leżą i teraz to swobodnie od przodu możemy sobie wyciągnąć. Mamy już wszystko na stole. Wałek 1. stopnia bez problemu Wam wychodzi w tamtym kierunku z wałka 2. stopnia. No i teraz trzeba po prostu to wszystko rozbezpieczyć. Jak rozbezpieczycie tutaj sobie sejgerek, no to łożysko powinno Wam bez problemów tutaj zejść. Czy wyprasowujecie, czy zbijacie, jak tam kto, że tak powiem, woli. No i podobnie jest tutaj, bo tutaj jak widzicie mamy łożysko. No i po prostu trzeba zdjąć to z obudowy i wybić też z wałka. Tak? Mamy po prostu 2 sejgerki. Ja sobie najpierw to wybiję z obudowy, bo tak jest po prostu łatwiej mi wyprasuję, a później zdejmę same łożysko z samego wałka. No i tutaj się zaczynają schody, ale do tego za chwilkę przejdziemy, jak już tutaj wszystko sobie pościągamy. Jak już sobie wyprasujecie łożyska, to sprawdźcie tutaj, czy nie ma jakichś śladów podtarcia od uszczelnienia w tym miejscu i w tym miejscu, czy nie czuć czegoś pod palcem. U mnie jest tylko taka kreseczka i w ogóle tego pod paznokciem po prostu nie czuć, także nie ma tutaj żadnego zużycia pod uszczelnieniem. I teraz bardzo ważna sprawa, jak widzicie u mnie tu są jakieś śladki korozji, więc to muszę wszystko sobie szczotką drucianą stąd wywalić. Tak samo tutaj wszystko odtłuszczę w tej chwili, umyję i będziemy składali. No dobra, ja Wam tu o myciu, a jeszcze zapomnieliśmy w ogóle wyciągnąć tutaj uszczelnienia i tych łożysk, tak? Złożeń igiełkowych, które nam łożyskują pomiędzy sobą wałki. I teraz jak to wyciągnąć? No ja tutaj się posługuję po prostu młotkiem bezwładnościowym, sobie rozpieram i wyciągam
bo tutaj jest po prostu wbity ten element, który to wszystko trzyma, że tak powiem, w kupie. No i trzeba go się po prostu stąd pozbyć. Dlatego jak sobie jeszcze zbijacie łożyska, to pamiętajcie, żeby właśnie nie uderzać w to, bo raz sobie możecie zaklepać i wałek wam będzie tutaj coś ocierał i tym podobne rzeczy mogą się dziać. Albo w ogóle tak to zaklepiecie, że już możliwe, że tego nie wyciągniecie. Więc dlatego ja to też wyprasowuję sobie spokojnie na prasie, a jak już musicie wybijać, no to zróbcie to po prostu z głową. Wszystko sobie wymyłem i ładnie, że tak powiem, rozłożyłem. Jeżeli chodzi tutaj o wnętrze wałka drugiego stopnia, to od góry poczynając mamy tutaj, widzicie, taki pierścionek oporowy zamykający. Następnie jest uszczelnienie, które siedzi w ten sposób, czyli wargą do środka skrzyni. Następnie mamy kolejny taki pierścień oporowy, który też ciężko jest wyciągnąć, który trzyma nam te dwa złożenia igiełkowe. Następnie idzie taki pierścionek po prostu dystansowy z tyłu i to właśnie wszystko wchodzi nam tutaj po kolei. Od tej strony po prostu aż do samego końca. Teraz tutaj jest łożysko 6203, które siedzi nam tutaj w tej obudowie. Jest blokowane tym pierścieniem Seigera w obudowie i z kolei pierścień drugi Seigera tutaj siedzi nam na tym wałku, tak? No i wałek pierwszego stopnia, no to nam wchodzi to w choinkę wraz tutaj ze złożeniem igiełkowym. No i mamy na tym, tak jak widzieliście, łożysko z takim pierścieniem tutaj, jak widzicie. I to jest zabezpieczone wszystko Seigerkiem. No i cały wałek wchodzi tak samo jak był, że tak powiem, w wałek drugiego stopnia. Więc teraz włożymy tutaj nowe łożyska, bo te są fajnie trafione. Oba tak samo hałasują. Takie dobre grzechotki z nich się zrobiły. Te co prawda nie wyglądały źle, ale jak już się do tego wszystkiego dobieram, to po prostu je wymienię na nowe. Składanie rozpoczynam od wałka pierwszego stopnia. Nakładam sobie ten pierścień na łożysko 6210N i w ten sposób tutaj je wprasowuję na wałek. Jak już sobie naprasujecie łożysko, to zabezpieczacie je pierścieniem Seigera. Teraz zabierzemy się za składanie wałka drugiego stopnia. A składanie wałka drugiego stopnia zacznę od składania tego całego bałaganu, czyli pierścionek, dwa łożyska, te są stare, ale zaraz tutaj pójdą nowe. Następnie ten pierścień oporowy, nowe uszczelnienie i oczywiście ta zatyczka. Jeszcze co do złożeń, to one mają takie oznaczenie, jak widzicie. I teraz jak będziecie wbijali tutaj ten pierścień oporowy, to dopasujcie sobie tulejkę, czy jakąś odpowiednią nasadkę, żeby przypadkiem nie zaklepać sobie gdzieś tutaj brzegu tej tulejki, bo później będzie ona ocierała o wałek. Więc sobie trzeba to porządnie, że tak powiem, dopasować, żeby tutaj nic sobie przy nabijaniu tego nie uszkodzić. No i teraz uszczelnienie. Co do uszczelnienia, to macie tutaj 28×35×5 i teraz musicie być pewni, że ten pierścień wam wszedł do oporu. Jeżeli nie jesteście tego pewni, weźcie sobie suwmiarkę, zmierzcie głębokość, czy na pewno wam uszczelnienie bez problemów wejdzie, bo jak zaczniecie dobijać ten pierścień, a ten nie doszedł wam do końca, to uszkodzicie sobie uszczelnienie. Więc upewnijcie się, że na pewno wszystko wejdzie i uszczelnienie nie zostanie przy wbijaniu tego pierścionka uszkodzone. Więc teraz wkładamy sobie uszczelnienie, dobijamy je tam do oporu delikatnie i nabijamy sobie na spokojnie ten pierścień, czy też go wprasowujemy, tak jak ja to zrobię. No i teraz zabieram się za montaż łożyska na wałek drugiego stopnia, a mamy tutaj łożysko 6208 2RS1. One było podwójnie kryte, ja po prostu je odkryłem, jak widzicie tu jest smarek. Nie usuwam go,
bo niczemu nie będzie po prostu szkodził. I teraz pewnie zastanawiacie się, po co jest ten palnik. No, ten palnik tutaj leży po to, że po prostu podgrzeje obudowę, łożysko im po prostu bez problemów tutaj wejdzie, bez żadnego wtłaczania i tak dalej. I następnie z kolei podgrzeję tutaj wewnętrzną bieżnię łożyska i włożę to na wałek. Wszystko pozabezpieczam oczywiście pierścieniami Seigera. No i łożysko już zostało wstawione. Zobaczcie, że tutaj naprawdę wcale mocno tego nie trzeba grzać. Zobaczcie, że tu jest jeszcze po prostu smar. W ogóle nawet się nie, że tak powiem, nie wytopił. A maksymalnie do 100 stopni to nagrzać i wszystko bez problemów wchodzi. Teraz możemy połączyć ze sobą te dwa wałki. Tylko pamiętajcie, żeby tutaj porządnie, nie dość, że uszczelnienie, to i te łożyska sobie od razu nasmarować olejem do skrzyni biegów. I tak samo tutaj tą powierzchnię koniecznie całą nasmarować po prostu porządnie olejem, żeby to nie pracowało najzwyczajniej w świecie na sucho, bo zanim ten olej ze skrzyni by dotarł, to już może Wam wytopić dawno uszczelnienie. Nie powinno się raczej tak stać, ale może dojść do takiej sytuacji. Dlatego zapobiegawczo smarujemy to porządnie olejkiem i będziemy mieli spokój. No i oba elementy już mamy włożone w siebie i zobaczcie, jak to pięknie wszystko się ładnie obraca. Tylko wystarczy już dosunąć i składać wszystko do skrzyni biegów. No, ale niestety, zanim włożycie to wszystko do skrzyni, to musicie tutaj na tym wołeczku umieścić 23 nowiutkie igiełki. No chyba że macie całe złożenie igiełkowe, no to macie prościej. No ja niestety muszę się troszkę namęczyć. Już umieściłem właśnie te 23 igiełki na swoim miejscu. Jak widzicie, na smar do łożysk tocznych. I tu jeszcze z przodu, zobaczcie, jest przyklejony magnesik. No po prostu te igiełki zawsze się przykleją do magnesu, a nie spadną nam na dno skrzyni. Więc teraz już mogę się zabrać za włożenie wałków sprzęgłowych. No i wałeczki już prawie że siedzą. Nie wbijacie tego w ogóle pod żadnym pozorem. Po prostu sobie pokiwajcie, te łożysko powinno z takim lekkim oporem, naprawdę lekkim oporem wejść. Po prostu pokiwajcie góra dół, lewo prawo i napychajcie i to powinno, widzicie, do tego momentu bez problemów Wam wejść. I teraz obetnę sobie tą trytytkę i wtedy będziemy to wszystko przykręcać już. Jak napychacie cały ten wałek, to taka mała uwaga, żebyście tym wałkiem sobie pokręcili, żeby te igiełki się Wam ładnie ułożyły tutaj, żeby nie było, że coś gdzieś Wam się po prostu sklinuje i wpychacie to, że tak powiem, na siłę i coś sobie uszkodzicie. Nie, musicie zwrócić na to uwagę, żeby, widzicie, obracał się sam wałek, a nie tutaj cała choinka. Jeżeli Wam zaczyna się obracać tutaj cała choinka, to znaczy, że coś jest po prostu nie tak, że coś tutaj w tych igiełkach po prostu poszło nie tak i się coś klinuje. Już ja mam prawie już osłonę tutaj tego łożyska dociśniętą do obudowy. Jeszcze tutaj troszkę zostało, już dalej to po prostu nie idzie. To wciągniemy sobie po prostu to powolutku, delikatnie śrubkami. No i śrubki już dokręciłem. Jak będziecie dokręcać tą obudowę, to pamiętajcie, żeby te śruby po prostu dojechać do obudowy i powoli, stopniowo dokręcać, żeby ta obudowa Wam się tam nie kosiła i ładnie wszystko weszło na swoje miejsce. Zastosowałem tutaj nówki śruby, bo moje miały zjechane gwinty. No i książka oczywiście jest moja jakoś bardzo skromna, więc posługuję się po prostu tabelą z momentem dokręcania śrub. Wiedząc, że w sumie w tych ciągnikach jest stosowane 5,8 zwykle twardość, no to tak sobie po prostu tutaj dokręcam. I robię tak ze wszystkimi po prostu śrubami. W tak zwanym międzyczasie oczywiście, jak widzicie, wykręciłem szpilki i wyczyściłem tutaj sobie powierzchnię pod przednią pokrywę skrzyni biegów. Teraz przywrócę po prostu tutaj te szpilki i będziemy zakładali samą obudowę. No i szpilki są na miejscu. Teraz muszę tutaj przykleić tylko nową uszczeleczkę na olej ze skrzyni biegów.
No i kupiłem nową ósemeczkę. Tak jak myślałem, po prostu samo prowadzenie nie jest praktycznie zużyte. Minimalny tutaj tylko luzik jest, zobaczcie, także jest wszystko w porządku. Więc wymiana samej ósemeczki wystarczy i jak kupujecie te ósemki, to sobie sprawdzajcie tutaj te wszystkie powierzchnie, bo u mnie tutaj było po prostu tak jakby odlew źle zrobiony i po obróbce po prostu została dziura. Jakbym to założył, no to niestety, ale to byłoby nieszczelne, więc po prostu zajechałem do sklepu, wymieniłem. To nie jest wina sklepu, tylko po prostu producenta. No i tu już włożyłem pierścionek, teraz włożę sobie tutaj te nowiutkie łożysko. Łożysko ma oznaczenie, już Wam podaję, 63, tak tutaj jest, 6305 i one tutaj sobie wchodzi. Wprasuję je, tam wkleję uszczelkę i zdradzę Wam patent na to, jak sobie ten wałeczek bez problemów założyć. Wszystko już jest na miejscu. To jeszcze zapomniał Wam powiedzieć, że oczywiście tutaj w ósemeczce siedzi uszczelnienie 48,72×12. Wkładamy je po prostu tutaj w ten górny otworek. W ten sposób. Wbijamy. I teraz mój sekret na złożenie tej ósemki. Podgrzewacie sobie tutaj tą wewnętrzną bieżnię łożyska do około tych 100-120 stopni. I dosłownie od tej strony, przez ten otwór, możecie sobie ręką złapać wałek, przytrzymać go tam, założyć wszystko, że tak powiem, na miejsce, bo wałek, zobaczcie, możecie sobie wysunąć swobodnie. I jak już tutaj osadzicie go na łożysku, tak, to wtedy dopasowujecie tylko tutaj na śruby i wszystko już macie złożone. Uszczelkę już nasmarowałem, tylko wrzucę uszczelnienie i wrzucam tą ósemeczkę na miejsce. Jeszcze jedno. Pamiętajcie, żeby nasmarować uszczelnienie przed założeniem. I tak samo tam wałeczek. Teraz właśnie nagrzewam to łożysko i zakładam to już na miejsce. No i pokrywę przednią skrzyni biegów mamy już dokręconą. No to teraz, jak widzicie, tu już mam przygotowany dekielek wraz z uszczelką. Oczywiście uszczelka nasmarowana olejkiem przekładniowym i tak samo przykręcamy to na śrubki, tylko że tym razem na śrubki, nie na nakrętki. Ósemeczki, oczywiście pod śruby dajemy nowe podkładki sprężyste. Moment dokręcania dokładnie ten sam, czyli 13-15 Nm. No i mamy to wszystko już skręcone. Teraz zabieramy się za montaż tutaj całego prowadzenia łożyska wraz z łożyskiem wyciskowym i tutaj widełkami i tym wałeczkiem od samej dźwigni. Więc zacznijmy od samego łożyska wyciskowego i prowadzenia. No i teraz trzeba zmontować samo prowadzenie z łożyskiem. Żeby te łożysko stąd wyciągnąć, to niestety trzeba je zbić albo wyprasować. Po prostu je stąd najzwyczajniej w świecie jakoś mechanicznie usunąć. Jeżeli chodzi o montaż, można je wprasować, a można też po prostu delikatnie podgrzać. Nie walcie raczej w to młotkiem, bo sobie możecie uszkodzić po prostu te łożysko, ale na prasie czy tam nawet w imadle powolutku, żeby te łożysko równiutko wchodziło i nie będzie z tym najmniejszego problemu. Ja swoje podgrzeję i złożę to ze sobą. Łożysko wyciskowe zostało zespolone z prowadzeniem, także czas to włożyć wszystko do samej obudowy, do samego dzwonu. I teraz tak, na wałeczek zakładacie, widzicie, tą podkładeczkę oporową. Cały wałek wchodzi oczywiście od strony sprzęgła, żeby nie było, tam gdzie jest dźwigienka, w ten sposób to dokładnie idzie. Zanim go włożycie, to sobie nasmarujcie go całego po prostu smarkiem do łożysk tocznych. No i jak już ten wałek tutaj umieścicie, to zobaczcie, sobie zakładacie normalnie widełki i klinik. No i teraz wystarczy to po prostu wsuwać, spasować z sobą, żeby było na swoim miejscu. No i jak już wszystko sobie włożycie, no to widzicie, możecie sobie te widełki już ustawić, że tak powiem, tak jak mają być. No i zostaje założenie tutaj podkładki z tej strony.
I oczywiście sejgerka, żeby to wszystko zabezpieczyć, żeby nam nigdzie już się stąd nie wysunęło. No i wszystko już jest zabezpieczone. To teraz zostaje już nam tylko założenie łożyska wyciskowego wraz z prowadzeniem. Tylko zanim nałożycie to łożysko, to musicie wszystko tutaj nasmarować olejem. Ja tutaj użyję sobie właśnie przekładniowego oleju. On jest trochę gęstszy, bardziej lepki i według mnie lepiej się do tego nadaje. Bo wiem, że niektórzy tutaj używają smar do łożysk tocznych. Według mnie jest to pewnego rodzaju błąd. Już Wam mówię dlaczego. Widzicie te otworki? One są bardzo małe. I teraz jak nasmarujemy to właśnie smarem do łożysk tocznych, to może spowodować to, że te otworki nam się zapchają po prostu tym smarem. A wiadomo, że olej grawitacyjnie, no tutaj żadnego ciśnienia nie ma, więc nie będzie miał opcji przebicia tego i tak naprawdę tu nam olej będzie stał, a być może, że wcale nie będzie ani smarował prowadzenia, ani tego łożyska. Dlatego jak to ma być smarowane olejem, to tutaj myślę, żeby lepiej użyć jednak oleju. No i jak wszystko sobie ładnie przesmarujecie, tak, no to zostaje założenie tych oto sprężynek. Tutaj miejcie trochę z tym cierpliwości, bo naprawdę czasami założenie tych sprężynek bywa problematyczne. No ale chwila cierpliwości i będzie wszystko już złożone. No i sprężynki założone. Wszystko pięknie pracuje, gładko. Nasączyłem również od razu ten tutaj filcyś, żeby już on po prostu sobie powoli nasiąkał. Teraz zabierzemy się za złożenie górnej pokrywy. No i teraz jeszcze jak sobie to najprościej złożyć. Jak widzicie, kuleczki wklejone po prostu smar na łożysk tocznych. Wołeczek tutaj siedzi na sucho. Nie ma problemu, on nigdzie stąd nie zamierza uciekać. No i teraz wszystkie widełki musicie wpasować we wszystkie przesuwki. Więc musicie tutaj pomanipulować sobie tymi kołami zębatymi, żeby to wszystko Wam ładnie, że tak powiem, się tutaj wsunęło na miejsce. No i teraz jak już wszystko sobie wsuniecie, to zobaczcie, że jeżeli wrzucę bieg, tylko czekajcie, muszę delikatnie obrócić tutaj zębatką. Tak, bieg mamy już wrzucony. No to teraz żadnego kolejnego po prostu już nie jestem w stanie wrzucić. Więc ten mechanizm w tej chwili już działa poprawnie. Sobie sprawdźcie, czy na każdym biegu po prostu wszystkie wybieraki są po prostu blokowane. Jeżeli któryś się nie blokuje, no to już wiecie, który element, że tak powiem, tutaj jest zużyty. Czy to kulka, czy to ten bolczyk, czy druga również tutaj kuleczka. Ale jak widzicie, ja tutaj już żadnego innego biegu wrzucić po prostu nie mogę. Więc teraz mogę sobie spokojnie założyć tutaj z powrotem pokrywę. No i uszczeleczka jest już zamontowana. Pokrywa, jak widzicie, również. Pierwsze co robimy, to przyłapujemy sobie wszystkie śruby. Musicie wiedzieć, że te śruby dokręcamy z siłą 15 Nm, 13-15, bo to są ósemeczki, tutaj w zupełności wystarczy. I tutaj śruby 14 o twardości 5,8 dokręcamy na 80 Nm. I teraz jak to prawidłowo dokręcić? Żeby nie uszkodzić sobie tutaj pokrywy, bo zdarza się, że te pokrywy pękają. I teraz Wam mówię dlaczego. Jeżeli dokręcicie tutaj najpierw te śruby, to tutaj może Wam zostać przestrzeń. Już przy dokręcaniu tych śrub ta pokrywa Wam się po prostu nie przesunie i spowoduje to pęknięcie. Czy to też od razu, czy być może po prostu przy późniejszej eksploatacji. Więc teraz wykorzystamy trochę, że tak powiem, ciężar po prostu tej pokrywy i najpierw sobie dokręćcie delikatnie, powiedzmy na 20 Nm te śruby. Najpierw je dokręcacie, później dokręcacie pokrywę. Następnie luzujecie te śruby i znów dokręcacie, powiedzmy, na 40 Nm. Tutaj sobie też możecie, tak że tak powiem, stopniowo na 3, 4, 5 stopni podzielić po prostu momenty dokręcania tych śrub i wszystko kilkukrotnie odkręćcie, dokręćcie z powrotem. Później następnie te śruby odkręćcie, dokręćcie z powrotem. Wtedy ta pokrywa Wam się tam po prostu w rogu ułoży i unikniecie tutaj uszkodzenia tej pokrywy skrzyni biegów.
Więc ja się zabieram za ten długotrwały proces dokręcenia samej pokrywy. A teraz zabieram się za założenie tutaj samego wybieraka biegów, tak, tego paluszka, czyli po prostu zakładamy nową uszczeleczkę tutaj, smarujemy ją olejkiem przekładniowym, na to zakładamy oczywiście tutaj ten paluszek w środek, ustawiamy go, zakładamy na to obudowę i tutaj są śruby 8 i tak samo 13-15 Nm dokręcamy. I oczywiście pamiętajcie o nowych podkładkach sprężystych. No i jak skrzynię sobie zamknięcie, to jak zauważyliście, u mnie już nie ma dawno dźwigni sprzęgła, tak? Tak, bo oczywiście od razu jak macie spuszczony olej, to jaki to jest problem poświęcić te pół godzinki, żeby wymienić tutaj te uszczelnienia, te dwa simmerinczki. Z jednej i z drugiej strony jest taki sam i te simmerinczki mają wymiar 25 na 35 na 7 sztuk, dwie po prostu na obie strony skrzyni. No i jest tam oczywiście ten wałeczek, tak? I ten wałeczek u mnie już kwalifikuje się po prostu do wymiany, bo on tutaj, zobaczcie, ma dość spore zużycie i jeszcze do tego dochodzi luz na samej dźwigni i ta dźwignia po prostu chodzi na boki. I co to powoduje? To jest, pamiętajcie, wałeczek, który odpowiada nam za hamulec ręczny. I teraz tu jest dźwigienka jedna, tu jest dźwigienka druga. To jest dźwigienka, tutaj jest dźwigienka od strony korpusu do samej dźwigni, a z kolei tu jest już do samego tutaj, do samej lewej strony, do lewej pochwy. I teraz, jeżeli ta dźwignia Wam się po prostu już kątuje, to zamiast tutaj się, że tak powiem, opierać na wałku, zaczyna się blokować między tymi dźwigienkami. I raz, że może Wam tutaj sobie ściąć normalnie ten sejgerek, to jest pierwsza rzecz, a druga sprawa, że za każdym razem, jak na przykład macie zaciągnięty ręczny, to jak wciskacie sprzęgło, to ciągnie Wam za ten wałek i powoduje na przykład właśnie tutaj zrywanie półksiężyca tego. U mnie już jest oczywiście zerwany, więc właśnie dlatego tutaj wymieniam od razu całą dźwignię sprzęgła, cały wałeczek, jak widzicie tutaj już nam leży nowe kliny i nowe uszczelnienia. Teraz po prostu na nowe uszczelnienia delikatnie je smaruję oczywiście, tak samo wałek i powolutku sobie ten wałek po prostu tam do środka wkładam. Uważajcie, żeby nie pociąć sobie tego uszczelnienia, więc warto tym wałeczkiem sobie po prostu powolutku obracać, żeby nie naciąć tutaj miejscem po prostu pod klin sobie tego uszczelnienia. Więc ja po prostu to wkładam do skrzyni biegów, zakładam te dźwigienki, sobie poprzesuwam w lewo, w prawo, że tak powiem, ten wałeczek, żeby to wszystko na miejsce pozakładać. No i wszystko już udało mi się poskładać. Jeszcze zanim założyłem dźwignię, to zobaczcie, tutaj wywierciłem otwór i dorobiłem gwint na kalemitkę. Bo oczywiście w nowej dźwigni tego nie było. W starej było smarowanie, w nowej niestety nie. Jak to składacie, to pamiętajcie, żeby przypadkiem nic nie nabijać na ten wałek, albo zaprzeć go sobie porządnie, że tak powiem, z tamtej strony, bo pamiętajcie, że jak założycie ten klin tutaj już, to on może Wam wejść w uszczelnienie i je po prostu uszkodzić. Więc pamiętajcie, że po prostu sobie krzywdy nie narobić. Nie ma tutaj już żadnego luzu na dźwigni. Także wszystko jest jak najbardziej w porządku. No i jeszcze została mi tak naprawdę do złożenia druga strona. A z drugą stroną jest, że tak powiem, trochę prościej, bo tam idzie tylko ta plastikowa tulejka. Jeszcze musiałem dać po prostu tej podkładkę, bo po prostu to chodziło, że tak powiem, przód-tył dużo mocniej. Tu jest około milimetra luzu, także jak najbardziej to teraz będzie w porządku. I jeszcze zostało mi tutaj zabezpieczyć same cięgno od prawej strony hamulca po prostu ręcznego. Tutaj ten dolny otwór jest do regulatora, ale tutaj tego cięgna jeszcze nie mam, ale pewnie dokupię i po prostu założę. Więc skrzynię już mamy, że tak powiem, zamkniętą. Można ją sobie swobodnie zalać olejem. No i okej, wszystko jest już gotowe. Sprzęgło zrobione, wycisk uszczelnienia mamy zrobione. No to teraz czas go
podwiesić na żurawia. W moim przypadku, jak wy rozjeżdżaliście sobie z kołami, z przodkiem i tak dalej, no to może macie troszkę prościej. No ja muszę wziąć balanser, żurawik, podwiesić, podjechać i społawiamy gadzinę z powrotem. Okej, silnik, zobaczcie, już wisi, już powoli sobie tutaj wjeżdża. Trzeba uważać, żeby wpasować go ładnie tutaj w wałeczki. Róbcie to bardzo delikatnie, zwłaszcza jeżeli robicie to sami, tak jak ja na przykład, to po prostu sobie powolutku, nie śpieszcie się. Naprawdę, tutaj nie ma co szaleć, że tak powiem, po prostu powolutku sobie to wszystko tutaj włóżcie. Pamiętajcie, że oczywiście już pod koniec tutaj, jak już wałek zacznie wchodzić w łożysko oporowe, no to niestety już tutaj powolutku będziemy to za chwilę ściągać śrubami. Ale do tego momentu powinno iść w miarę gładko. Więc ja podjeżdżam obudowami do siebie. No i oczywiście pamiętajcie, żeby ten silnik wchodził poziomo. Nie żeby był przechylony tak czy tak. U mnie jeszcze muszę delikatnie opuścić tutaj tył i delikatnie go podnieść, bo widzę, że widzicie, u dołu jest trochę węziej niż u góry, więc muszę go po prostu powolutku wypoziomować i właśnie dojechać tymi obudowami. I tak samo tutaj musi być w osi, także starajcie się po prostu zrobić to jak najbardziej precyzyjnie, żeby niczego sobie po prostu nie uszkodzić. No i okej, już zaparłem się o łożysko podporowe i teraz biorę sobie 4 takie pręty i umieszczam je sobie w ten sposób, po jednej i po drugiej stronie. I powolutku, delikatnie wszystko równiutko dojeżdża mi do siebie. Podczas tutaj takiego powolnego dociskania tego silnika do skrzyni biegów, tutaj zobaczcie, żadna siła praktycznie nie jest używana. To po prostu idzie praktycznie samo, ale trzeba po prostu delikatnie temu pomóc. To pamiętajcie, żeby sobie założyć klucz i po prostu tym silnikiem obrócić, zobaczyć, czy wam się coś po prostu nie blokuje, czy coś się nie napina, tak? Żeby na pewno wszystko wam ładnie, gładko weszło. No i dojeżdżamy aż do płaszczyzny skrzyni. No i wszystko idealnie mi się tutaj zjechało, ładnie się dociągnęło. Wszystko jest jak najbardziej w porządku. No to czas to wszystko przykręcić. Bierzecie śruby, to są śruby 12, nowe podkładki sprężyste. No i teraz z jaką siłą to dokręcić, bo oczywiście książka jest skąpa, więc jadę po prostu z tabeli. Wiem, że tutaj śruby były 5,8, czyli na 12 śrubach mamy 52 Nm, ale ja na te 60 do 65 spokojnie to mogę sobie dokręcić, mimo że twardość jest 5,8. To myślę, że te 60-65 Nm tutaj wystarczy, bo też pamiętajcie, że to jest taki dość główny element konstrukcyjny i na przykład w 30 tam te siły do kręcenia są troszkę większe podane w książce, więc tutaj też chcę zachować większy moment do kręcenia tych śrub. I jak przykręcę już sobie wszystkie tutaj śruby, to wtedy odkręcam tutaj te pręty i zamieniam je na śruby. No i okej, ciągnik społowiony. To jak teraz ciągnik jest społowiony, to trzeba wyregulować sprzęgło. Jak widzicie, u mnie jest totalna rozwałka. Oczywiście można te sprzęgło wstępnie wyregulować, zanim jeszcze społowicie ciągnik. Ale że mi się po prostu nigdy nie chce tego mierzyć, to ja sobie po prostu to reguluję bezpośrednio na ciągniku. A regulację bezpośrednio na ciągniku znajdziecie u mnie na kanale. Regulacja sprzęgła C360 z C362 i sobie bez problemów poradzicie z wyregulowaniem sprzęgła. Ja to za chwilę wyreguluję, ale my się widzimy po prostu w kolejnym odcinku.